Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Aśka i ja zapraszam Was dzisiaj na tak zwany unboxing, czyli otwieranie paczuszki, paczki, którą zamówiłam sobie w sklepie zielonekoty.pl. Jeżeli taki temat Was interesuje, lubicie oglądać, co kryje się w takich paczuszkach, bardzo serdecznie Was zapraszam na ten tutaj film. Zabieramy się zatem, słuchajcie, do otwierania naszej paczuszki. Bardzo dziękuję, że tutaj ze mną jesteście. Z całego serducha wszystkim wspierającym też dziękuję za obecność, za wspieranie mnie. Jeżeli chcecie dołączyć do grupy wspierających, znajdziecie linki pod filmem, a ja też zapraszam do subskrybowania kanału, aby być na bieżąco. Dzisiaj film zakupowy. Dawno nie było filmu zakupowego, tym bardziej cieszę się, że mogę dzisiaj z Wami otworzyć paczkę od sklepu zielonekoty.pl. Troszeczkę tutaj jest różności. To coś przykleiłam taśmy. Dobra, jakoś sobie poradzimy z tym. Fajne są te papiery, ja wykorzystuję ich potem do zabezpieczania paczuszek. Tutaj są zakupy moje i mojej córci. Ja Wam pokażę, co ja sobie zakupiłam. Jak widzicie, tutaj tuszy distreski są też. Zaraz do tego sobie przejdziemy. Czy to jest do tego? No, to podobny kolor wygląda, ale to jest ten, który już mam. Dobra, mniejsza z tym. Zaraz sobie tutaj przejdziemy do tego, co Wam tu poleciłabym Wam, co mi tutaj zwróciło uwagę. Ok, zobaczymy, co tutaj mamy. Mamy gratisiki, jest podziękowanie od zielonych kotków. Ok, wszystkie dane. Jest arkusz od Alchemii, taki bardzo magiczny, z magiczną morski. Piękna ta księga tu jest. Śliczne są te elementy, to mojej córci oddam, to zresztą też ona lubi fioletowy, więc myślę, że to też wygląda jak od Alchemii. Albo Alchemia, albo właśnie Craft O'Clock, nie jestem pewna. A to mi wygląda mintajowo, dokładnie. A takie drobne kwiatki, więc myślę, że moja Karolina się ucieszy, bo ona sobie, wiecie, robi taki scrap, czyli oprawia sobie fajnie zdjęcia w takim à la art journalu. Tutaj są lemonkowe te bobasiątka, więc jeszcze bobasiątek nie, ale może wykorzysta akurat ten kratkowy, więc to sobie odkładamy na bok. Bardzo, bardzo dziękuję za gratisiki. Słuchajcie, i my zaczniemy sobie może tak, tam przekroczyliśmy jakąś kwotę, można było sobie coś wybrać do zakupu i Karolina wybrała sobie sama, bo ja, wiecie, wszystko co tam było jakby, no, ja nie korzystam z takich rzeczy, ale Karolina mówi, weź perełki, więc wzięłam perełki, one są takie pastelowe i też polecam do niej, z pewnością sobie tam wykorzysta w tych swoich pracach. Ja zaraz przejdę tutaj do zakupów też, które ja, to co jeszcze sobie Karolina kupiła, to chyba jest w środku, bo widzę, nie ma ich na wierzchu. Ja może najpierw zacznę od taśm. Wezmę sobie, słuchajcie, ściągę, bo nie pamiętam, bo ja mam te taśmy tu 3 i chciałabym Wam tu dobrze powiedzieć, żeby nie pomylić, one są duże. Już mówię, gdyby ktoś chciał wiedzieć, dlaczego w ogóle te cienkie taśmy, słuchajcie, fantastycznie sprawdzają się w shaker boxach, więc ja dokładnie po to je też kupiłam. A w sumie mogłam też te szersze, bo mi się skończyły, ale nie wiem, czy tam w ogóle były. No, zobaczymy. Taśma klejąca dwustronnie. Dobra, mam ucięty napis. Ile ona... Jedna jest 1 mm, druga jest 2 mm, więc trzecia będzie pewnie na 3 mm na bank, bo ja zawsze sobie tak lubię. A tak, ta ma 3. To widać gołym okiem, że ta jest na 3. Ta będzie tu... O, ta jest na 1, ta jest na 2. Więc będziecie, ale... O rany, jak ja to ruszę. One mają chyba 50 metrów, o ile mnie pamięć nie myli, albo 25, no już teraz nie wiem, ile się na takiej roleczce zmieści. Zapomniałam, a mam ucięte. Ale czekajcie, bo ja tu mam jeszcze takie, bo to jest faktura, a tu jest zamówienie. Może na zamówieniu się nie ucięło. Czekajcie. Wybiór do embossingu to nie. Taśma. O, jest właśnie, na zamówieniu jest to bardziej opisane.
taśma piankowa 1 mm, czyli ta czerwona to jest 1 mm, 6 mm ma szerokości, jest szeroka na 6 mm i ma 50 metrów, jest biała. Natomiast tylko ta błonka jest czerwona, ta, która ma błonkę niebieską, jest to taśma klejąca dwustronna, dystansowa piankowa 2 mm ma grubości, czyli na 2 mm mi podwyższy, 6 mm ma tutaj szerokie, czyli mogę nakładać fajnie jedną na drugą i ta ma 25 metrów. Natomiast tutaj ta biała, ta największa, ona ma 3 mm grubości, 6 szerokości, no i ma 25 metrów, ale w związku z tym, że jest po prostu grubsza, no to jej jest tutaj więcej na roleczce. Dobra, jakoś sobie damy z tym radę. Na razie to odkładam na bok te tasiemki. Pokażę Wam jeszcze, co sobie moja Karolina zamówiła. Moja Karolina zamówiła sobie bloczek z miętaja, zresztą ja też, bo mi wpadł w oko zupełnie przez przypadek. Karolina zamówiła sobie Basic Book, ten, wiecie, Vintage Floral, 9, takie, tu są takie basicowe, ona sobie to, wiecie, wydziera i przykleja sobie na właśnie pod zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. Nie miałam tego bloczka, bo tak bym jej pewnie dała, bo ja sporo tych bloczków mam z miętaja, nawet nie wiedziałam w sumie, że taki jest chyba, już nie pamiętam, słuchajcie, ja miałam takie bardziej tła z tego, co mi gdzieś tam w głowie, ale całkiem fajne, one są dwustronne, można sobie wybrać albo jedną, albo drugą stronę, poprzekręcać, więc akurat do tych prac, które ona robi teraz, że sobie tam te zdjęcia, wiecie, układa, to świetnie, na pewno jej się to nada. To jest moje, zaraz do tego przejdziemy. Ona jeszcze, nie wiem, czy ja tutaj nie namieszam za chwilę, wiecie, bo mi się pomylą nasze zakupy, ale mam nadzieję, że nie. Zamówiła sobie jeszcze z piątku 13 Ladies Diary. To są chyba takie starsze kolekcje, ale do tego, co ona robi, to mówi, że tak się jej to podobało. Tu jeszcze ma takie kwiatuszki właśnie do wycinania. No i ta kolekcja, mówi, najbardziej jej to wpadło w oko do tych prac, do tej pracy, która ona po prostu tam, wiecie, wykonuje, nie? Czyli sobie tam te zdjęcia ogarnia. Więc ma tutaj jeszcze ma listeczki. I zamówiła sobie też Creativity Bloom Let Your z piątku 13 Let Your Creativity Bloom. To był ten taki ala skrapowy. No piękne są tutaj kwiatki, więc myślę, że to będzie zadowolona. Jeszcze może sobie też te elementy tu powycinać, które są na tym, więc super. Naprawdę fajny jest ten bloczek. Tu ma takie kawałeczki. Czy sobie to powycina, czy sobie to powydziera. Ona to tam oglądała, więc była tego pewna. I zamówiła sobie jeszcze słuchajcie, kwiaty od Karoliny Bukowskiej z tej kolekcji, ale ja właśnie nie wiem, czy ona te wszystkie zamówiła. Chyba tak. Nie wiem, jak to się stało, słuchajcie. Bo ja tutaj chyba nie zamawiałam kwiatów żadnych, przynajmniej pamięć moja tego nie sięga. A ona chyba wszystkie te kwiaty sobie zamówiła do wycinania i to jest z kolekcji Podążając za Alicją. Ja mówię, Karolina, ja to wszystko miałam. Łapacz snów. Tutaj było, nie pamiętam, było z tej bordowej takiej, teraz mi uciekła nazwa. I ho, ho, ho chyba to jest, nie? Tak. Tak, chyba ho, ho, ho to jest i to była ta taka ładna braid, czy jakoś, no wiecie, pamiętacie, wiecie. No, także moja córcia będzie sobie tutaj działała, zaraz się ucieszy. Przyjdę do domu i jej przyniosę. Tutaj cały pakiet odkładam dla niej. A powiem Wam, że tak pięknie jej to wychodzi. Tak prawdziwie, wiecie, zdziera, zdjęcia sobie ubiera, więc fajnie, jesteśmy na widoku. Słuchajcie, no i czas na zakupy od mamy. Mama, czyli ja, zakupiłam sobie ze Spellbindersa płytkę do embossingu. Powiem Wam szczerze, że nie pamiętam, kiedy ostatnio zamówiłam płytkę do embossingu. W ogóle już, jeżeli chodzi o embosowanie takie właśnie na zimno, to jest już zamierzchła przeszłość, ale w związku z tym, że ta płytka, słuchajcie, no taki piękny wzór, który dał mi w ogóle wiele możliwości. Gdzieś mi tam do głowy przyszło. A nie, mi się zmieści, bo ja mam tę dużą maszynkę. Nie spojrzałam sobie w sumie na rozmiar, ale pięknie to wygląda. Mam na to super pomysł i będziemy też sobie działali. Dlatego ta płytka wylądowała też w koszyczku. Widzicie, ona ma takie w poprzek paseczki, więc będziemy sobie z nią działali. Siomuszko. To, co mówiłam, wpadło mi w oko i to było chyba w dziale wyprzedaży, tak mi się wydaje, Flora Book 8. W związku z tym tworzeniem teraz też kartek z mapki, słuchajcie, to bardzo mi się spodobało, bo tutaj mamy takie większe te kwiatuszki, mamy śliczne są w ogóle.
I do przeróżnych projektów jak najbardziej one mi się tam sprawdzą. Są bardzo takie neutralne, mi się wydawało. No tu mamy takie żywsze kolorki, ale po prostu te zwróciły bardzo moją uwagę. Zwłaszcza te, ja w ogóle lubię takie, wiecie, wyciągnięte kompozycje, kwiaty, no, piękne są, więc będziemy sobie na pewno z tym działać. Tu są takie bardziej kolorowe. Tu takie fajne już jesienne projekty. Jak najbardziej, słuchajcie, ze słonecznika sobie skorzystamy. Zresztą te też są takie, jest kolor, ale on jest taki jesienny. Bardzo, bardzo zwróciło to moją uwagę. Najmniej chyba te mi się podobały, no ale są tutaj, to są. Zawsze mogę sobie wykorzystać drugą stronę. Niekoniecznie to jest tutaj taki klimat, ale powiem Wam, że teraz jak sobie tak patrzę, to różne kolekcje są takie, na przykład z Alchemii, wiecie, w takich ciemniejszych barwach, gdzieś tam te arkusze, to mogę połączyć sobie też z takimi kwiatami, więc myślę, że nie będzie z tym problemu. Natomiast te wszystkie tutaj cudownie, cudownie wyglądają. One też fajnie, słuchajcie, mogą się sprawdzić. Ja teraz prowadzę sobie taki zeszyt, gdzie zawsze miałam taki zeszyt jakiś, wiecie, gdzie zapisywałam plany, co będzie na YouTubie się działo, rozpiski miesięczne i tak dalej. I ja teraz robiąc sobie na przykład taki tytułową na górze stronę, ja nie prowadzę bujo, bo ja nie mam czasu na to. Dla mnie to jest... Ja się nie potrafię po prostu potem w tym połapać. Dla mnie tam się dużo dzieje, wiecie, kolor wszystkiego. Ja muszę mieć wszystko stonowane prosto, zwięźle i na temat. I na przykład rozcinać takie kompozycje sobie i przyklejać w linii prostej, jakby dawać sobie tytuł, czyli na przykład, nie wiem, pracę na YouTube'a i takimi właśnie rozciętymi elementami oddzielać linię sobie zrobić i przyklejać, ściąć, bo to trzeba ściąć równo i potem jeden obok drugiego, a że one kolorystycznie do siebie pasują, to świetnie na pewno to się sprawdzi. Ja robię to takimi naklejkami, ale takim papierem też będzie jak najbardziej, myślę, że dało radę. W sumie zbliża nam się wrzesień, to może zrobię takie słonecznikowe razem z Wami. Zobaczycie, jak to u mnie idzie. Jak to wygląda, o co chodzi, więc ten Flora Book u mnie wylądował, ale głównie, słuchajcie, ja złożyłam zakupy, zamówiłam po prostu nowe distreski Oxide'y, no jestem zakochana w nich, bez pamięci, ja myślę, że tu już to będzie miłość taka na amen. Powiem Wam tylko szczerze, że troszkę trudno jest dobierać te kolory patrząc na ekran. Wiem o tym, zdaję sobie sprawę, że mogę być zadziwiona tutaj niektórymi. Wiecie, te różowe jedne mam, więc ja sobie dobrałam troszeczkę inne odcienie. Tu bardziej z myślą o świętach. Ja jednego Oxide'a mam takiego zielonego, już nie będę tam grzebać po półce. Jedyne, co bym chciała, to sięgnąć po jakiś arkusz papieru, żeby zobaczyć, jak będą wyglądały te. Ja nie będę nimi tutaj cieniowała i kombinowała, bo dzisiaj nie będziemy robić pracy, ale będziemy robić je na pewno wkrótce. To, co mówiłam, będę chcieć... czekajcie, tu mamy trochę taki... O, jaki... Już tu widzę, że będzie ładny kolor. Stormy Sky, więc ja podejrzewam, że to taki morski właśnie odcień morza, ale on bardzo ładnie też mi się może złączyć i z żółtym, i z tą moją zielenią, którą mam. Domyślałam się tego, że będzie mi trudno jakoś tak dobrać kolorystycznie, żeby, wiecie, te niebieskie przez siebie przechodziły, ale też nie do końca tak chciałam, bo mówię, no... Oj, czekajcie, bo tutaj jakieś pudełko niedorobione. O, widzicie to? O. Ale opierałam się na takich bardziej stonowanych, spokojniejszych odcieniach, więc te między sobą będą ładnie grały, ten będzie ładnie grał z zielonym. Z czasem, powolutku, po jednym, po dwa przy zakupach, myślę, że sobie skompletuję ich troszeczkę więcej. Więc tu, aha, i to był Tumbled Glass, tak? Salty Ocean, czyli taki słony ocean. Ten będzie intensywny, to wiem, tak czułam, że tak będzie, ale wiecie, to było celowo zamówione, żeby one też, na przykład ten z tym. No, na razie jestem zadowolona z tego, jak trafiłam. To jest takie uzupełnienie troszeczkę do tych, które już mam dwa. Tylko żebym ja wiedziała, gdzie ja je, słuchajcie, moje dziecię tutaj robiło porządki, więc wiecie, jak to jest z porządkami, że potem nic znaleźć nie idzie. Nie wiem, gdzie ja mam te dwa. Mam nadzieję, że gdzieś na parapet nie dam, tam słonko świeci, to się wysuszą szybko. Sponge Sugar, czyli mamy taki bardzo delikatny pastelowy róż i myślę, że on już mi fajnie przejdzie z tymi, które mam. Zaraz tutaj wstanę i dołożę do tego. To jest, słuchajcie, te nazwy, koralowy, dobra, zostańmy, że to jest koralowy kolor. Ja ogólnie koralowy kolor bardzo lubię.
Więc mam nadzieję, że on tutaj też fajnie mi się sprawdzi w tych distreskach i pięknie mi się połączy z tymi, które już mam. I zaraz Wam je tutaj, czekajcie, sekundkę dołożę. Dobra, a okazało się, że miałam je całkiem pod ręką. Warm Lipstick i tu był ten Saltwater Taffy. I ja też, słuchajcie, przy okazji, bo było w promocji uzupełnienie do Oxide'a Saltwater Taffy. I uznałam, że za taką cenę, za jaką on tam jest, on tutaj jest taki, bo tam jest kuleczka, to trzeba wymieszać, widzicie? Saltwater Taffy to jest uzupełnienie, czyli ja sobie tam na półeczkę odkładam, jak mi się skończy, to sobie mogę uzupełnić. Jak już zbiorę kolory, z których, wiecie, to mi wystarczy, to powolutku też potem sobie będę sięgać, tam jest kuleczka, tam się to rozrabia i jak tusz się już wyczerpuje, no to sobie nasączam poduszeczkę. No to jest zdecydowanie bardziej opłacalne. I spójrzcie, tak jak myślałam, one pięknie będą ze sobą grać. To jest nowiutki, a to jest ten, który już miałam. Spójrzcie, będzie większa różnica między nimi. I Warm Lipstick, i to jest zupełnie taki już całkiem, który fajnie się połączy i z tym, i z tym. No na razie, słuchajcie, dosyć dobrze strzeliłam. Bałam się, że to będzie ciężko. Wiecie, o co chodzi, że no nie trafię za bardzo, ale zobaczymy. Tu mamy Fossilized Amber. Nie chciałam taki, wahałam się, tam jeszcze był lemonkowy, taki bardzo jaśniutki, ale no uznałam, że będzie ten lepszy tak pod kątem takich świątecznych klimatów. Może na ten lemonkowy się jeszcze skuszę w przyszłości, żeby fajne przejście było, jakbym chciała sobie na przykład na żółto coś. Ja takich kartek też robię niewiele. Tu mamy Lumberjack Plate. Słuchajcie, wybaczcie mi to moje łamanie. Czuję się usprawiedliwiona, bo nigdy z tym. I to był taki, wiecie, podejrzewałam, powiem Wam, że, znaczy może myślałam, że on będzie bardziej taki ciemniejszy, zgaszony. Nie jestem rozczarowana absolutnie, bo jest taki bardzo świąteczny. Chodziło mi właśnie o takie świąteczne klimaty, żeby tu uzyskać, więc to są te dwa. I ja jeszcze tu sięgnę po ten, który ja już mam. Ja to mam już bardzo dawno, słuchajcie. On chyba zagościł u mnie, w ogóle tak distresy się, Oxide'y pojawiły i to jest Palette Paint, taki piękny zieleń do listeczków i to był chyba tusz, który kupiłam pod wpływem Emilki Sieradzan, bo ona tuszowała swoje listeczki tym tuszem i bardzo, bardzo mi się to podobało, bardzo ładnie to wyglądało. Patrzę sobie na jakiś mój, tu może sobie to jakimś sposobem tam opiszemy, nie mam jakiegoś tam wybitnie pięknego pisma, ale myślę, że fajnie będzie sobie ponazywać. Ja to może i tak zrobię na jakimś ciemniejszym, grubszym papierze. Ale gdybyście chcieli, gdyby ktoś był zainteresowany, to tak te kolory wyglądają. Ja, tak jak mówię, chciałam, wiecie, pójść w tym kierunku, żeby sobie je dopasować, ale słuchajcie, nie będzie tutaj. Muszę pomyśleć o jakimś innym próbniku, bo ten papier, widzicie, ciężko na nim pisać jest ogólnie rzecz biorąc. Ale też chyba to wypisuje mi się już ten mój mikronik. No w każdym bądź razie, słuchajcie, na dzień dzisiejszy taki mam zapas tuszów, plus ten uzupełniacz. Bardzo się cieszę. No tak jak mówię, był akurat w promocji, więc się na niego skusiłam, bo już ten kolor tuszu mam i uznałam, że będzie fajnie sobie mieć go tutaj, wiecie, do uzupełnienia, ale tutaj fajnie się zgrywają te kolorki ze sobą, więc fajowsko. Z czasem gdzieś tam też sobie będę to uzupełniała. Jestem bardzo zadowolona ze zróżnicowania tych tu właśnie takich różowości. Niebieskie pod kątem takich dziecięcych projektów, też chłopięcych. Może jeszcze by mi się przydał taki niebieski, taki, wiecie, coś w błękicie. Może się spytam kogoś o radę, czy ktoś zna taki, żeby jakoś mi się tu już teraz w tym momencie zgrywał fajnie z tymi, ale żeby był taką niebieskością, taką, chociaż ten jest ładny, bo to jest taki, ale coś między tym a tym, żeby jakoś między sobą się fajnie połączyły. Aczkolwiek nie wiem, jak będą wyglądać, jak ja sobie zrobię, wiecie, na kartce, więc będziemy sobie działali, a to już tutaj mam taki klimat bardziej świąteczny i o te dwa mi na razie póki co chodziło. Czerwień nie jest takim kolorem, który ja często używam, więc myślę, że ja ich nie potrzebuję zbyt dużo. Ogólnie nie chcę popaść w takie, wiecie, szaleństwo, że ja nakupię tego mnóstwo, ale takie podstawy właśnie
różowości, błękity, niebieskości, takie wiecie, bardziej w dziecięcych klimatach, trochę zieleni, trochę właśnie czerwieni do przełamania. Zresztą jak te kolory ze sobą połączymy, to myślę, że też ciekawe barwy będzie można uzyskać. I takie właśnie distressy u mnie zagościły i będą się pojawiały w pracach. Bardzo się cieszę z tego powodu. Dokupiłam sobie jeszcze, słuchajcie, ja kiedyś miałam, ale potem mi to, mało tego używałam, to mi się tam gdzieś już zważyło. Jest to taki płyn maskujący. Świetne efekty tymi maskującymi płynami się uzyskuje. Ja miałam chyba z renesansu, albo się mylę. To było w takim słoiczku i było niebieskie. On był bardzo taki gęsty. Zobaczymy, jak ten się sprawi. O rany, nie, no ten zapach, słuchajcie, jest zabójczy. Ja mam nadzieję, że on nie jest zepsuty, bo te zapachy to są obłędne. Takie płyny, a może ja się posłużę, słuchajcie, taką moją tą, bo go rozmieszałam. Nie chcę sobie pędzelka brudzić na moment. Słuchajcie, taki płyn maskujący, no nie wiem, robię sobie stempelek, albo może inaczej, robię sobie takie, biorąc, nie wiem, ten mój, przyszedł mi teraz pomysł do głowy. Chociaż tutaj chyba nie zdążę tego za bardzo zrobić, no bo ten film musiałabym czekać albo wrócić potem. Tym moim pierdziaczkiem robię sobie takie, wiecie, jakby krople, nie krople, tylko takie śniegowe. Mam białą kartkę, chcę sobie zrobić tło do kartki, no więc robię takie śniegowe kuleczki. Może nie wiem, jak mi to tutaj długo będzie schło, więc zróbmy sobie to tu. Na tej górze. Lepiej się zamacza z tego, bo mogę więcej nabrać i zróżnicować sobie te kropeczki. Ja bardzo dużo kiedyś korzystałam z tego, który miałam, ale on, tak jak mówię, potem się zeszmecił trochę. Znaczy, no wiecie, nie był używany i wysuszył się jak najbardziej. To jest akurat normalne. Dobra. Dobra. I teraz musimy poczekać, aż to wyschnie. Następnie delikatnie na przykład cieniujemy sobie karteczkę, a potem paluszkiem to ściągamy. Albo mamy stempel, chcemy coś, wiecie, zrobić, odbijamy sobie stempel na pracy, chcemy jakby takie, żeby tam było tło jakieś pod nim jeszcze, pod spodem, więc ten obrazek, który mamy odbity, delikatnie sobie zamalujemy takim płynem, cieniujemy sobie delikatnie całe tło, czy przybijamy inny stempel, następnie ściągamy, bo to musi się wysuszyć. Z tego, co ja pamiętam, to musi być dobrze wysuszone. Z tego jeszcze nie korzystałam, nie wiem, jak ta firma się sprawuje, może ktoś ma. Zobaczymy, nawet nie widzę, jaka to jest firma, nie pamiętam. Made in UK. Nie wiem. Były tylko dwa. Jeden z nich, który tam był, już miałam i był niefajny dla mnie. Może był jakiś felerny. Tutaj już uschło trochę. O, widzicie, jak to fajnie schodzi? No to poczekamy, te też wyschną. Może zanim pokażę resztę, to się tutaj fajnie wysuszy, więc zaraz zobaczymy. Może się uda to przetestować. I ostatnią rzecz, jaką zakupiłam, pokusiłam się o wszystkie trzy. Będziemy sobie je razem testowali. Wy wiecie, że ja jestem ogromną fanką, mimo że kocham naszych tutaj i z Agaterii pudry i tak dalej, ale kiedy ja ogólnie, wiecie, zachłysnęłam się samym embossingiem, pudrami i tak dalej, to największą moją pierwszą miłością to były jednak te pudry z Wow. No i powiem szczerze, że jakość ich jest naprawdę bardzo wysoka. Świetnie się, wiecie, rozpływają. Ja używam ich z moim ulubionym też tuszem do embossingu, jakim jest Versamark, bo to ja myślę, że ten tusz do embossingu też jest bardzo ważną rzeczą. I przetestujemy sobie w najbliższym czasie, bo dzisiaj już nie, bo tak wiecie, troszkę się po pierwsze nie przygotowałam, a po drugie uznałam, że to potrzebny będzie osobny film, bo ten trwałby bardzo długo. 3 nowości z Wow, znaczy nowości, które wyhaczyłam po prostu, jak sobie tam przeglądałam co nowego. Jest to Wow Changers, taki wyzwaniowy bardzo. Mamy Texture, Glisten i Sheen, tak? W każdym bądź razie jeden z nich tworzy po zmieszaniu z pudrem, tak to zrozumiałam, tworzy nam jakąś formę takiej tekstury, jeden tworzy nam na przykład zwykły puder, zamienia nam w perłowy, a jeden zamienia nam go w błyszczący, więc jestem bardzo, bardzo ciekawa. Taki glitter piękny, więc no, jestem ciekawa, co z tego będzie, bo w samym słoiczku wygląda to zacnie. Słuchajcie, zobaczycie. Nie wiem.
Nie wiem, czy to będzie tak dobrze widać. Nie chcę też Wam psuć obrazu, bo jak ja zacznę wyostrzać, czekajcie, bo w ogóle mi się obraz... Troszkę mi się zdziadził ten obraz, bo ta pogoda też taka, wiecie, ja bardzo nie lubię, jak jest słonecznie, ładnie sobie ustawia człowiek obraz, a potem przychodzi, wiecie, lekko mrok i już nie ma. On ma taki piękny, brokatowy błysk i po dodaniu, z tego co zrozumiałam, będziemy to testować, bo wiecie, moje zrozumienie czasem bywa różne od rzeczywistości. Po dodaniu go do pudru z jakimś kolorkiem, czy takiego, nie wiem, jakiegoś zwykłego, on zamienia go w glittera, czyli błyszczący puder. Takie jest moja interpretacja tego, co zobaczyłam i tam poczytałam. Następnie ten robi taką perłową, jakby z niego... I to się tam chyba dawkowało 1 do 1, czyli dałam sobie, nie wiem, miareczkę małą pudru jednego i miareczkę tego drugiego dodatku i tak to się działało. A ten tworzy, czekajcie, to jest szyn, ten tworzy teksturę, taką chyba brokatową. Ten robi błysk, ten robi perłowość, czyli on dodaje perły, takiego, wiecie, perłowego blasku i on w ogóle wygląda jak ten puder, który jest clear, czyli taki przezroczysty, nie? Tak on wygląda tutaj, a ten daje nam właśnie taką teksturę, więc zobaczymy, słuchajcie, jestem bardzo ciekawa tych pudrów, będziemy sobie tutaj razem z nimi już w najbliższym czasie pracowali, bardzo mnie zaintrygowały i wiecie, no zobaczyłam nowość, a że ja tam embossing bardzo lubię, no i zobaczcie, to tu jest już suche. Trudno powiedzieć, czy to jest suche, bo to było takie, no trochę to tu jest takie mokre. Ale może, słuchajcie, to jak to jest tu suche, to ja spróbuję na tej części. Wzięłabym tylko pędzelek jakiś któryś. Dobra, ten, który już tu mam ubabrolony. Albo może nie, czekajcie, weźmiemy czerwony, bo on będzie lepszy efekt dawał. Prawda? Tak sobie myślę, nie? Że będzie dawał lepszy efekt, bo będzie no taki, wiecie, o. Tylko tu trzeba teraz delikatnie sobie, bo to są te, wiecie, szczoteczki, którymi pracuję. O, tu mi się właśnie boję, czy nie będzie się ścierać ten, może ja coś robię nie tak, ale słuchajcie, jak przyjdzie co do robienia pracy, to będziemy tam kombinowali nad tym. Teoretycznie nie powinien on mi się ścierać pod wiecie, naciskiem tych szczoteczek, bo ja też robię to bardzo delikatnie, ale chcę, żeby tu był ten kolor taki intensywniejszy, żebyście widzieli ten efekt. Dobra. No muszę wrócić, wiecie, ja kiedyś dawno, naprawdę ktoś może być zdziwiony, ale embossing to była jedna z moich ulubionych takich, wiecie, twórczych zabaw, że tak powiem. Nie mam tutaj żadnego pędzelka pod ręką. No i teraz sobie to możemy zetrzeć. Gdzie jest? Może też ten, on powinien troszeczkę wyschnąć. Miałam przed chwilką tą gumeczkę, słuchajcie, no trzymałam ją w rękach. Ja to, słuchajcie, ja uwielbiam ten stan, kiedy trzymam coś w rękach, odkładam, to za chwilkę tego szukam i już tego nie mam. To jest taki mój ulubiony stan, nie? Stan posiadania i za chwileczkę już zgubienia. O, jest tu, dobra. Schowała się za moim... I możemy sobie to tak... A nie, bo on mi ściera całość. Aha. No on też może lepiej się na przykład sprawdzać, bo ten ściera... Zobaczcie, on ściera ten tusz. Przy okazji odkryłam. Mogłabym to paluszkami też tak, bo nie wiem, czy on przypadkiem mi nie będzie ścierać. A, palcem idzie, tylko może odpowiednio trzeba nacisnąć. No w każdym bądź razie, słuchajcie, efekt tego płynu maskującego jest właśnie taki, że on teraz taki, wiecie, no zostały mi takie kropeczki fajne, białe. Mogę je trochę teraz przyrumienić, żeby nie był taki ostry kontrast, no ale są. Więc na tej zasadzie właśnie, jeżeli ktoś nie wiedział, oczywiście, bo ja wiem, że są osoby tutaj też, które
Pewne rzeczy mogą też widzieć pierwszy raz. Płyn maskujący właśnie działa w ten sposób, że dany obraz, który mam, mogę sobie zamalować tym płynem, poczekać aż wyschnie, potem nałożyć drugi stempel na to. Najfajniej się stemple sprawdzają, bo cieniowanie powoduje, widzicie, że troszkę gdzieś tam mi się to próbowało ścierać, ale że to tu ściera, to jestem taka w szoku trochę. Też nie jakoś nie tak bardzo, ale no ale na tym polega właśnie, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o to jego działanie, no to on jest takim właśnie medium, nie wiem, mogę nazwać to medium? Chyba tak, nie? Które powoduje, że fajnie w tym miejscu, w którym było nałożone, zabezpiecza nam to miejsce, albo nakładając na przykład drugi stempel, czy na przykład robiąc cieniowanie, nic się nie stało. Ok. A tu jeszcze sobie na tym czerwonym, skoro już to mam. O, trochę za blisko zrobiłam. Jeśli mi się zrobi duża plama, ale nie o to mi chodziło. Dobra, czekajcie. Nie, to też nie jest dobry, wiecie, papier do takich testów, bo to jest zwykły, cienki papier z drukarki, więc on to wiecie, jak to jest, nie? Z papierami z drukarki. Ale robią się fajne przebłyski jasnego. On już jest cały mokry, widzicie to? No wzięłam go, żeby tylko sobie te tusze tutaj potuszować, więc tak to wygląda, ale ten efekt jest bardzo fajny. Można super rzeczy potworzyć z takim medium właśnie. Zastanawiam się, tylko że on jest taki mocno wodnity. Jakby był troszkę gęstszy, może dałoby go przez maskę jakoś nałożyć, zrobić takie, no wiecie, ja tam kombinuję. Ale no to wszystko przed nami, będziemy sobie testować. W każdym bądź razie są to moje, słuchajcie, najświeższe zakupy, mojej córci, najświeższe zakupy, jeżeli chodzi o zielone koty.pl. Bardzo Was serdecznie zapraszam. Tych pudrów jestem bardzo ciekawa. Ciekawa tego, jakie one efekty będą nam dawały, jak to będzie wyglądać na kartkach. Słuchajcie, sklep nas przed nami, więc ja już rozglądam się z jakimiś nowymi rzeczami, żeby też z Wami troszkę tych nowości potestować i posprawdzać. Cieszę się ogromnie z nowych oksajdów. Myślę, że rozwiną trochę więcej możliwości u nas. Fajne. Bardzo mi się te kolory podobają. Te są cudowne. Jestem nimi zachwycona. Ten koralowy jest przepiękny. Taki lakier do paznokci by się przydał. Kochani, bardzo dziękuję za ten film. Mam nadzieję, że coś wyhaczyliście ciekawego. Bardzo jestem też zadowolona z tego płynu. Tak na pierwszy rzut. Zobaczymy, jak on się sprawdzi przy większych formach, jak będzie większy obrazek. Będę chciała go podtuszować. Być może trzeba będzie dłużej poczekać, aż porządnie wyschnie, żeby gdzieś tam jeszcze potuszować bardziej tło. No i bardzo też mocno jestem ciekawa tych pudrów. Ja już kończę. Idę zanieść córci jej zakupy. Mam nadzieję, że się ucieszy i będzie sobie tam działała. My z naszymi oksajdami oczywiście, że będziemy pracować. Z płynem do maskowania maskującym też będziemy pracować. No i przede wszystkim z tymi pudrami. Także kilka całkiem nowych nowości. Żadnych papierowych. No nie, dobra, kupiłam bloczek no i ten do embossingu to też coś, słuchajcie, dla mnie takiego niebywałego, bo tak jak mówiłam, że dawno już takich do embossingu płytek nie pamiętam kiedy. Chyba na początku, jak kupiłam maszynkę Big Shot, to wtedy tak, a potem już długo nie. No, także zapowiada się ciekawie. Ja dzisiaj dziękuję za ten film wspólny. Mam nadzieję, że coś wpadło Wam w oko. Już to mówiłam, wiem, ale ja mam krótką pamięć i zaraz zapominam, co powiedziałam chwilę temu. W każdym bądź razie może coś Wam tutaj się spodobało, a może będziecie czekać jeszcze na dalsze testy. No, nic, idę poukładać, słuchajcie, na półeczki i zmykam obrabiać film i wrzucać sobie go do mojego folderku z gotowymi filmami, aby czekał na publikację. Was mocno ściskam i zapraszam już na kolejny film, który pojawi się w kolejnym filmowym dniu na YouTubie. Ściskam Was bardzo mocno, dziękuję za to, że jesteście. Pozdrawiam Was, do zobaczenia, do następnego razu. Pa, pa.